W dzisiejszym odcinku przetestujemy dla Was stację lutowniczą iPhone A3. Zapraszamy! Stacja lutownicza iPhone A3 to mocniejsza wersja OS-Teama. Stacja gabarytami jest bardzo porównywalna z OSS-em, wielkościowo, wagą czy też ułożeniem interfejsu do sterowania. Natomiast posiada ona znaczne różnice względem OSS-a, o których dowiecie się już za chwilę. Zacznijmy od tego, że iPhone A3 w standardzie obsługuje 3 typy grotów: C115, C210, C245. Po raz kolejny spotykamy się z wyborem świetnego kierunku przez producenta. Kwestia pracy w małej, jak i dużej skali to nie problem dla tej stacji lutowniczej. Oczywiście to stacja mikroprocesorowa, oparta o układ przetwornicy AC/DC. Zasilacz posiada moc 120 W, co jest w zupełności wystarczające i sprawdzi się w przypadku używania każdego typu grotu. Gotowość do użycia zostaje zgłoszona w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy. Sprawiając, że praca staje się niesamowicie szybka i efektywna. Pamiętajmy, że w czasie tych 3 sekund stacja musi dokonać rozpoznania typu grotu oraz rozgrzać go do zadanej temperatury. Niesamowita szybkość. iPhone A3 nie wymaga żadnych poprawek ani modyfikacji. To stacja poprawnie uziemiona, wyposażona również w ściągacz do grotów, odłączający grzanie w momencie wymiany grotu, przez co nie musimy się obawiać ewentualnego uszkodzenia grotów poprzez zwarcie wewnątrz kolby. Kwestie menu pozostają niezmienne jak w przypadku poprzednich prezentowanych iPhone'ów. Wybór ustawień odbywa się z użyciem głównego przycisku zasilania. Funkcji jest kilka, natomiast są wszystkie, których potrzebujemy w codziennym eksploatowaniu stacji. Stacja posiada również 3 pamięci temperaturowe, dostępne pod przyciskami Channel 1, 2 i 3. Ustawienie bardzo proste. Po wcześniejszym wybraniu interesującej nas temperatury wystarczy przytrzymać odpowiedni przycisk, a temperatura zostanie zapisana. Kwestie konstrukcyjne są rozwiązane klasycznie. Stacja jest oddzielnym elementem od podstawki do kolby. Podstawka zawiera w sobie ściągacz oraz mosiężny czyścik do grotów razem z gąbką. Te dwa elementy są połączone ze sobą przez kabel. Z jednej strony zakończony gwintem do wkręcenia w podstawkę, z drugiej męskim wtykiem bananowym. Obudowa stacji wykonana jest z anodyzowanego aluminium i wygląda obłędnie. Iście warsztatowy wygląd. Przyciski są plastikowe, lecz klikają się bardzo pewnie. Wyświetlacz jest segmentowy, LEDowy, wzbogacony o wskaźnik dostarczanej mocy do grotu, który jest liniowy. Sama kolba lutownicza posiada bardzo miękki i elastyczny przewód. Brak możliwości przerwania lub wyrobienia. Stację polecamy w szczególności, jeżeli macie mało miejsca na stole roboczym, co wiele elektroników zna z autopsji. Mały gabaryt nie przekreśla jej możliwości. 120 W i obsługa 3 modeli grotów sprawia, że produkt ten plasuje się wśród topowych modeli stacji lutowniczych i bez żadnego problemu poradzi sobie z lutowaniem większości podzespołów elektronicznych. Przekonaj się sam. Zachęcamy do subskrypcji i śledzenia nas na mediach społecznościowych. Chcesz wiedzieć więcej? Interesują Cię nowości? To wszystko tylko u nas.